Wyobraźcie sobie scenę. Rok 1622. Luanda, serce portugalskiej potęgi kolonialnej w Afryce. Do pałacu gubernatora wchodzi silna kobieta, afrykańska księżniczka. Oferują jej miejsce na podłodze, jak petentce. Ona jednak jednym gestem każe swojej służącej uklęknąć, tworząc z jej pleców żywy tron. Siada, patrząc prosto w oczy Europejczykowi na równym poziomie. Ta wybitna kobieta to królowa Nzinga Mbande. A to dopiero początek jej 40-letniej walki o wolność z imperium. Kim była ta liderka i niezwykła postać, której imię do dziś budzi podziw i grozę? Odkryj zapomnianą historię i ciekawostki historyczne o Nzinga Mbande. Dziś opowiemy historię Nzingi Mbande, wojowniczki, dyplomatki, strategii, matki i królowej. Historię pełną odwagi, zdrady, bezwzględności, ale przede wszystkim nieustępliwej walki o wolność i godność swojego ludu w czasach brutalnego podboju. To historia silnych kobiet, która rzuca wyzwanie stereotypom i odkrywa zapomnianą kartę historii Afryki. Nasza historia zaczyna się u schyłku XVI wieku, prawdopodobnie między rokiem 1581 a 83 w sercu Królestwa Ndongo. To ziemie ludu Mbundu, rozciągające się wzdłuż życiodajnej rzeki Kwanza na terenach dzisiejszej Angolii. To świat bogatej kultury, ugruntowanej na wiekach tradycji, ze złożonymi strukturami społecznymi, własnym systemem wierzeń i rozwiniętym rzemiosłem. Ale to także świat stojący w cieniu coraz większego, nadciągającego zza oceanu zagrożenia. Od ponad 100 lat na wybrzeżu obecni byli Portugalczycy. Ich pierwsze kontakty z Królestwem Kongo, sąsiadem Ndongo, były mieszanką handlu, misji chrystianizacyjnych i wymiany kulturowej. Jednak apetyt Europy rósł. Odkryli najbardziej dochodowy towar regionu – ludzi. Rozkręcili brutalny transatlantycki handel niewolnikami, który jak niszczycielska zaraza zaczął toczyć afrykańskie społeczeństwa. Aby zaspokoić nienasycony popyt rozwijających się plantacji cukru w Brazylii, Imperium Portugalskie coraz agresywniej ingerowało w wewnętrzne sprawy afrykańskich państw. Prowokowali wojny, wspierali jednych władców przeciwko drugim w zamian za dostawy jeńców. Organizowali własne ekspedycje militarne, znane jako Guerra Preta w głąb lądu. Ich ufortyfikowane osady na wybrzeżu, jak Luanda, założona w 1576 roku, stały się ponurymi centrami tego procederu, bramami do piekła dla milionów Afrykanów. Królestwo Ndongo, rządzone przez władców noszących tytuł Ngola, znalazło się na pierwszej linii frontu tej ekspansji. Według większości źródeł ojcem Nzingi był król Kiluandzi Kiyasamba, jeden z władców, którzy starali się bronić niezależności Ndongo. Narodziny Nzingi, jak głosi legenda, były naznaczone niezwykłym znakiem. Miała przyjść na świat z pępowiną owiniętą wokół szyi, co lokalni mędrcy zinterpretowali jako zapowiedź życia pełnego trudności, ale też dumy, niezłomności i niezwykłej siły charakteru. Czy ta legenda powstała później? Być może. Ale niewątpliwie już od młodości Nzinga wyróżniała się. Źródła podkreślają jej niezwykłą inteligencję i zainteresowanie sprawami państwa. Ojciec miał dostrzec jej potencjał. W przeciwieństwie do tradycji, król Kiluani podobno pozwalał młodej Ndzinze uczestniczyć w naradach. Uczył strategii, a nawet posługiwania się bronią. To było niezwykłe wychowanie, które dało jej bezcenne narzędzia. Jej relacje z bratem, Mbande, przyszłym królem, były prawdopodobnie skomplikowane. Mbande był postrzegany jako mniej zdolny. Czy zazdrościł siostrze? Czy Nzinga już myślała o władzy? Tego nie wiemy. Ale te wczesne napięcia mogły wpłynąć na przyszłe konflikty. Dodatkowym elementem były jej ewentualne związki z Imbangala. Imbangala byli grupą najemnych wojowników, słynących z waleczności, ale i z brutalnych rytuałów. Niektórzy twierdzą, że Nzinga przeszła ich inicjację. Inni uważają to za propagandę. Niezależnie od prawdy, Nzinga znała Imbangala i w przyszłości nie zawaha się ich wykorzystać. Po śmierci ojca tron objął Mbandę. Jego panowanie okazało się katastrofą. Był władcą niezdecydowanym.
Portugalczycy, widząc jego słabość, zintensyfikowali ataki. Rozpoczęli inwazję, paląc wioski i porywając ludzi. Armia Ndongo ponosiła klęski. Królestwo Ndongo znalazło się na skraju upadku. Król Mbande, zdesperowany, zdał sobie sprawę, że jedyną nadzieją jest dyplomacja, a jedyną osobą zdolną podjąć się tej misji była jego inteligentna siostra, Nzinga. I tak, w roku 1622 Nzinga wyrusza do Luandy. To była misja ostatniej szansy. Prowadziła liczny orszak, demonstrując potęgę Ndongo. Wiedziała, że każdy gest będzie analizowany. Scena w pałacu gubernatora z ludzkim stołkiem była pierwszym sprawdzianem. Niezależnie od tego, czy jest to historyczny fakt, czy późniejsza legenda Cavaziego, doskonale oddaje charakter królowej Nzingi. Ale prawdziwe wyzwanie dopiero się zaczynało. Negocjacje z gubernatorem Correia de Souza były długie i trudne. Nzinga musiała użyć całego swojego sprytu. Odwoływała się do prawa, argumentując suwerenność Ndongo. Była też pragmatyczna, oferując korzyści handlowe w zamian za pokój i zaprzestanie handlu niewolnikami. Kluczowym elementem jej strategii stał się chrzest. Przyjmując imię Ana de Sousa, Nzinga weszła w symboliczną relację z gubernatorem. Dla Portugalczyków był to dowód jej ucywilizowania. Dla Nzingi genialny ruch taktyczny. Zyskała status chrześcijańskiej sojuszniczki. To posunięcie zbiło z tropu wielu jej przeciwników. Jeśli podziwiacie dyplomatyczny geniusz Nzingi Mbande w tych negocjacjach, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. A my wracamy do jej niezwykłej historii, która jest świetną historią sukcesu i dowodem na to, że silna kobieta może pokonać imperium portugalskie. Ostatecznie jej dyplomacja przyniosła efekty. Podpisano traktat. Portugalczycy obiecali wycofać się z fortu Ambaxa i ograniczyć najazdy. Nzinga zgodziła się na współpracę handlową. Wróciła do stolicy witana jak bohaterka. Triumf Nzingi był jednak krótkotrwały. Nadzieja na pokój okazała się złudzeniem. Jej brat, król Ngola Mbande, nie potrafił wyegzekwować warunków. Portugalscy osadnicy i dowódcy na miejscu nie zamierzali rezygnować z handlu niewolnikami. Najazdy nie ustały. Obietnice okazały się pustymi słowami. Król Mbande popadał w coraz większą rozpacz. Czuł się oszukany, zagrożony przez frakcje na dworze i być może przez rosnącą popularność siostry. I wtedy, w roku 1624, król Ngola Mbande umiera. Okoliczności jego śmierci do dziś pozostają owiane tajemnicą. Część źródeł portugalskich oskarżała ją o otrucie brata, co jednak większość współczesnych badaczy uznaje za element wrogiej propagandy, mającej na celu uzasadnienie późniejszej inwazji. Inne interpretacje sugerują samobójstwo króla, załamanego klęskami, lub śmierć z przyczyn naturalnych. Prawdy prawdopodobnie nigdy nie poznamy. Niezależnie od przyczyny śmierci Mbande, Nzinga natychmiast wykorzystała powstałą próżnię. Została ogłoszona regentką w imieniu młodego syna zmarłego króla. Błyskawicznie przystąpiła do konsolidacji władzy. Jej pozycja była jednak niepewna. Według tradycji Mbundu sukcesja nie zawsze była prosta. Nzinga jako kobieta musiała walczyć o legitymizację. I tu pojawia się kolejny mroczny epizod. Wkrótce po objęciu przez nią regencji, młody król bratanek również umiera. W roku 1626 Nzinga zostaje oficjalnie ogłoszona Ngola. Została uznana za władczynię przez część elit upadającego Ndongo, ale jej władza była początkowo bardzo niepewna i kwestionowana przez wielu, w tym przez Portugalczyków. Przyjęła tytuł królewski, przełamując wielowiekową tradycję. Był to akt niezwykłej odwagi. Jej koronacja była dla Portugalczyków ostatecznym pretekstem do zerwania pozorów pokoju i rozpoczęcia otwartej wojny. Nowy gubernator odmówił uznania jej tytułu. Dla niego była buntowniczką. Rozpoczęła się nowa, jeszcze bardziej brutalna faza konfliktu. Portugalskie wojska ruszyły na stolicę Ndongo Nzinga, próbowała stawić opór. Ponownie wykazała się talentem militarnym, osobiście stając na czele swoich wojowników. Źródła opisują ją dosiadającą konia, ubraną w męski strój bojowy, zagrzewającą żołnierzy do walki. Jednak przewaga technologiczna i liczebna Portugalczyków, wspieranych przez tysiące afrykańskich sojuszników, była przytłaczająca. Po zaciętych walkach stolica Ndongo padła.
Nzinga wraz z niewielką grupą najwierniejszych zwolenników musiała ratować się ucieczką w głąb kraju. Przez kilka następnych lat Nzinga prowadziła desperacką wojnę partyzancką na terenach swojego utraconego królestwa, wykorzystując doskonałą znajomość terenu, gęstych lasów, rzek i gór, nękała portugalskie garnizony i linie zaopatrzeniowe. Ukrywała się w niedostępnych kryjówkach, błyskawicznie przemieszczała swoje niewielkie siły, atakowała znienacka i znikała, zanim Portugalczycy zdążyli zareagować. Była jak duch, nieuchwytna i nieustępliwa, ale sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Portugalczycy, chcąc ostatecznie złamać opór, osadzili na tronie Ndongo marionetkowego władcę z innej konkurencyjnej linii rodu, Ngole Ari. Jego obecność podkopywała legitymizację Nzingi jako prawowitej władczyni. Wielu dawnych poddanych, bojąc się portugalskich represji lub wierząc w siłę nowego króla, odwróciło się od Nzingi. Jej baza poparcia kurczyła się. Nzinga zrozumiała, że walka o odzyskanie Ndongo w tej sytuacji jest niemożliwa. Aby kontynuować opór, potrzebowała nowej, bezpiecznej bazy, nowych sojuszników i nowej strategii. Jej wzrok zwrócił się na wschód, ku sąsiedniemu królestwu Matamba. Matamba, leżąca w głębi lądu, za rzeką Kwango, była królestwem o innej historii i strukturze niż Ndongo. Rządzona przez wojowniczą arystokrację, z silnymi tradycjami militarnymi, słynęła z oporu wobec portugalskich prób ekspansji. Co więcej, władza w Matambie, w przeciwieństwie do Ndongo, często przechodziła w ręce kobiet. Istniała tam linia królowych wojowniczek. Było to idealne miejsce dla królowej na wygnaniu, która chciała odbudować swoje siły i kontynuować walkę. Około roku 1630 Nzinga, wraz ze swoimi najwierniejszymi zwolennikami, rodziną, dworem i oddziałem zaprawionych w bojach wojowników, przybywa na terytorium Matamby. Nie przybywa jednak jako pokorna uchodźczyni błagająca o azyl. Przybywa jako królowa Ndongo, doświadczona przywódczyni, znana dyplomatka i budząca respekt wojowniczka. Wykorzystując swoje umiejętności polityczne, charyzmę, być może bogactwa, które udało jej się ocalić, a także siłę militarną swoich oddziałów, szybko zaczyna zdobywać wpływy na dworze Matamby. Szczegóły jej dojścia do władzy w Matambie są skąpe i często sprzeczne. Niektóre źródła mówią o małżeństwie politycznym z lokalnym wodzem, inne o zbrojnym przejęciu władzy, jeszcze inne o stopniowym zdobywaniu poparcia wśród miejscowej arystokracji. Niezależnie od metody, w ciągu kilku lat Nzinga stała się faktyczną władczynią Matamby, łącząc ją unią personalną z Ndongo, którego tytułu nigdy się nie zrzekła. Stworzyła potężne, podwójne królestwo, które stało się jej nową twierdzą i głównym ośrodkiem oporu. Jej nowa pozycja wymagała jednak trudnych i często kontrowersyjnych sojuszy. Aby wzmocnić armię, Nzinga zacieśniła współpracę z wojownikami Imbangala. Był to sojusz z rozsądku. Imbangala byli niezrównanymi żołnierzami, ale ich koczowniczy tryb życia, brutalne zwyczaje i brak lojalności stanowiły wyzwanie. Współpraca z Imbangala była strategią przetrwania, choć ich praktyki często budziły sprzeciw nawet wśród jej własnej ludności Mbundu. Nzinga musiała wykazać się niezwykłą zręcznością polityczną, by utrzymać tych nieprzewidywalnych sojuszników w ryzach. Niektórzy historycy sugerują, że aby zyskać ich lojalność, sama Nzinga przejęła niektóre tytuły i uczestniczyła w ich rytuałach. Wzmocniona militarnie dzięki sojuszowi z Imbangala i politycznie jako władczyni Matamby, Nzinga wznowiła ofensywę przeciwko Portugalii i jej marionetkowemu królowi Ndongo, Ngoli Ari. Jej nowe, połączone królestwo Matamba-Ndongo stało się prawdziwym cierniem w boku kolonialnej administracji w Luandzie i głównym zagrożeniem dla portugalskich interesów w głębi lądu. Prowadziła regularne, dobrze zorganizowane najazdy na portugalskie terytoria, osady i plantacje, fazendas. Atakowała i uwalniała karawany transportujące niewolników do wybrzeża, co nie tylko zadawało cios portugalskiej gospodarce opartej na tym procederze, ale także zyskiwało jej poparcie wśród miejscowej ludności, która często była celem tych łapanek, i dostarczało nowych, zdesperowanych rekrutów do jej rosnącej armii. Podburzała podbite przez Portugalczyków ludy Mbundu do buntu przeciwko narzuconej władzy, oferując im schronienie w Matambie i obietnicę wyzwolenia. Aktywnie poszukiwała i zawierała sojusze z innymi afrykańskimi władcami w regionie, którzy również ośmielili się przeciwstawić europejskiej potędze.
tworząc szeroką, choć często niestabilną, koalicję antyportugalską. Stała się nie tylko lokalną władczynią walczącą o swoje dziedzictwo, ale symbolem oporu, postacią legendarną już za życia. W roku 1641 na horyzoncie pojawiła się nowa, wielka szansa, która mogła całkowicie zmienić układ sił w regionie i odwrócić losy wojny. Europa była pogrążona w chaosie wojny 30-letniej. Holendrzy, główni rywale Portugalii, wykorzystali osłabienie Portugalii. Zdobyła Luandę, kluczowy port i stolicę portugalskiej Angolii, wypierając na pewien czas Portugalczyków. Nzinga, mistrzyni dyplomacji i wykorzystywania każdej nadarzającej się okazji, natychmiast dostrzegła historyczną szansę na zmianę układu sił. Weszła w formalny sojusz z Holendrami, który mógł pomóc jej ostatecznie zniszczyć portugalską władzę w Angolii i odzyskać całe, zjednoczone królestwo Ndongo pod jej berłem. Przez następne 7 lat, od 1641 do 1648, trwał burzliwy okres intensywnych walk, w których siły Nzingi i jej nowych europejskich sojuszników ścierały się z Portugalczykami. Siły Nzingi, teraz często wzmocnione przez holenderskich doradców wojskowych, toczyły zacięte boje z Portugalczykami. Nzinga odniosła w tym okresie kilka znaczących zwycięstw. To był prawdopodobnie szczytowy moment jej potęgi militarnej i politycznej. Jednak sojusz z Holendrami okazał się nietrwały. Holendrzy byli zainteresowani przede wszystkim maksymalizacją zysków z handlu w regionie. Gdy w roku 1648 potężna flota portugalska przypuściła niespodziewany i dobrze przygotowany kontratak na Luandę, Holendrzy szybko skapitulowali. Nzinga, która liczyła na ich pomoc w decydującym starciu, znów została sama. Jej największa szansa na pokonanie Portugalczyków przepadła. Królowa znów musiała stawić czoła miażdżącej przewadze przeciwnika. Musiała porzucić świeżo odzyskane terytoria Ndongo i ponownie wycofać się wraz ze swoją armią i dworem do swojej twierdzy w królestwie Matamba. Musiała po raz kolejny, już jako starzejąca się kobieta, miała wtedy ponad 60 lat, całkowicie zmienić strategię, porzucając marzenia o ofensywie i skupiając się na obronie tego, co jej pozostało. Gra o przetrwanie jej królestwa i ludu trwała dalej, ale królowa Nzinga była już inną władczynią niż 20-30 lat wcześniej. Była żywą legendą. Zbudowała w Matambie silne, stosunkowo scentralizowane i dobrze zorganizowane państwo. Klęska sojuszu z Holendrami nie złamała ducha walki Nzingi, ale z pewnością była dla niej gorzką lekcją realizmu politycznego. Pokazała jej dobitnie, że w długoterminowej walce z europejskimi potęgami kolonialnymi może liczyć przede wszystkim na siebie, na siłę i determinację swojego ludu. Zbliżając się do wieku starczego, Nzinga zaczęła coraz częściej myśleć o zapewnieniu trwałego pokoju i stabilności dla Matamby Ndongo. Nadszedł czas na powrót do dyplomacji, ale tym razem prowadzonej nie z pozycji wygnanej księżniczki błagającej o litość, lecz uznanej i potężnej władczyni silnego, niezależnego państwa afrykańskiego, z którą Portugalia musiała się liczyć. W późniejszych latach swojego długiego życia, zwłaszcza po roku 1650, Nzinga, nie rezygnując całkowicie z opcji militarnej, skupiła się na umacnianiu wewnętrznym swojego królestwa i budowaniu jego pozycji na arenie międzynarodowej poprzez dyplomację. Rozwijała handel, starając się uniezależnić go od portugalskiej kontroli na wybrzeżu. Handlowano nie tylko tym najbardziej kontrowersyjnym i tragicznym towarem, niewolnikami. Starała się scentralizować władzę, ograniczyć wpływy niepokornych, niezależnych wodzów Imbangala. Co najbardziej zaskakujące dla wielu historyków i współczesnych jej obserwatorów, w tym okresie Nzinga ponownie zwróciła się ku religii katolickiej. Prowadziła regularną, pełną szacunku i teologicznej głębi korespondencję z papieżem Aleksandrem VII w Rzymie. Jej dwór w Matambie w tym późnym okresie stał się fascynującym tyglem kulturowym. Pod jej długimi i silnymi rządami Matamba stała się ważnym ośrodkiem politycznym, nawet w bardzo podeszłym wieku, jako blisko 80-letnia kobieta. Nzinga nie zaprzestała niestrudzonej walki dyplomatycznej z Portugalią. Jej głównym celem w ostatnich latach stało się wynegocjowanie ostatecznego, trwałego traktatu pokojowego, który formalnie uznałby suwerenność królestwa Matamba Ndongo. Po długich i trudnych negocjacjach
Udało jej się w końcu zawrzeć z Portugalią formalny traktat pokojowy. Zapewnił jej królestwu dziesięciolecia względnego spokoju i niezależności. Królowa Nzingambande. Ngola Ana de Sousa, władczyni Ndongo i Matamby, zmarła śmiercią naturalną w swojej stolicy w grudniu roku 1663. Rządziła przez niemal 4 dekady. Odeszła niepokonana, we własnym łóżku, jako władczyni silnego i niezależnego państwa. Jej dziedzictwo jest niezwykle bogate, złożone i wciąż rezonujące we współczesnym świecie. Dla Angolii, kraju, który wywalczył swoją niepodległość po wiekach kolonializmu, jest bezdyskusyjną bohaterką narodową, symbolem walki o wolność. Jej imię nosi jedna z głównych dróg krajowych. Dla wielu Afrykanów jest ikoną siły, inteligencji, strategicznego geniuszu i skutecznego przywództwa. Inspirującym przykładem kobiety, która w brutalnym, zdominowanym przez mężczyzn świecie zdołała przełamać bariery płci, by stać się jedną z najwybitniejszych postaci swojej epoki. Stała się potężnym symbolem antykolonialnego oporu i nieustannej walki o godność. Ale jej historia to także opowieść o bezwzględności władzy absolutnej, o trudnych, często moralnie dwuznacznych wyborach. Nzingambande pokazała światu, że opór przeciwko potędze kolonialnej jest możliwy. Udowodniła, że inteligencja, dyplomacja, elastyczność strategiczna i dogłębna znajomość przeciwnika mogą być równie potężną bronią co miecz czy muszkiet. I zapisała się na zawsze w historii jako dowód na to, że kobieta w Afryce Środkowej XVII wieku mogła być nie tylko królową z urodzenia, ale także wybitnym wodzem naczelnym, skutecznym strategiem politycznym i niezapomnianą legendą. Jej długie i niezwykłe życie przypomina nam o bogactwie, złożoności i często zapomnianej historii Afryki przedkolonialnej. Opowieść o Ndzinze to uniwersalna opowieść o sile ludzkiego ducha i o nieustannej, ponadczasowej walce o samostanowienie. Opowieść, która bez wątpienia inspiruje do dziś. A co wy myślicie o królowej Ndzinze? Czy była przede wszystkim bohaterką walczącą o wolność swojego ludu? Czy może bezwzględnym politykiem, dla którego cel uświęcał wszelkie środki? A może te dwie role nie muszą się wzajemnie wykluczać w świecie XVII-wiecznej polityki? Jakie inne niezwykłe afrykańskie królowe lub bohaterki z przeszłości chcielibyście poznać bliżej w naszych polskich dokumentach? Czekam na wasze komentarze i sugestie tematów na kolejne odcinki. A jeśli fascynują was historie silnych kobiet, wybitnych kobiet i przełomowych momentów w dziejach ludzkości, zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści. Dziękujemy za wysłuchanie. To są historie, o czym nie uczą w szkole. Kolejna fascynująca historia już wkrótce.